i chciałbym się dzisiaj zająć, nie wiem, może jeszcze nie jego montażem, ale w każdym razie przeglądem silnika. Mam już tutaj na stole sam silnik, bardzo popularny w odkurzaczach z lat 80. Trzeba pamiętać o tym, że warto będzie te szczotki w tym silniku wymienić. Ale taki duży Francuz przyszedł mi z pomocą. Co to, jakieś pióra ptasie tutaj są też? Tak, no pierze jakieś po prostu z poduszki prawdopodobnie. Zobaczcie, tutaj ten wirnik w łożysku się bardzo nieładnie rusza. A my zaraz dobierzemy się tutaj do tego łożyska. O, wyszedł. Łożysko też zaraz z tej całej obudowy wyjmiemy. Uwaga, uwaga, mam już nasz wirnik. Zobaczmy to łożysko, strasznie tutaj zakurzone. O, tym razem udało się tutaj ładnie już to łożysko wycisnąć. Troszeczkę wyczyścimy ten komutator, do którego z dwóch stron dotykają szczotki węglowe. Raczej w ten sposób nie uda mi się tego łożyska tutaj po prostu wepchnąć. O, nawet wchodzi. To spróbujmy teraz też zmontować. O, śruby mam już tutaj włożone i przykręcamy. I zobaczcie, wirnik naszego silnika już się powolutku tutaj obraca. Na to idzie turbinka. No mam wrażenie, że w porównaniu z tym, co było, pracuje o wiele lepiej. Już nie jest taki głośny. Cześć, dzisiaj chciałbym Was zaprosić na, no chyba wciąż jeszcze noworoczny odcinek, bo nagrywam go zaraz na początku stycznia. A odcinek może ucieszy kilka osób, które już kilka razy pytały mnie, jakie są losy odkurzacza Zelmer 268.6, który tutaj na kanale już w jednym odcinku rozmontowaliśmy. Ten odcinek już dosyć dawno temu był na kanale publikowany. Ja na razie ten odkurzacz w częściach odłożyłem w kartonie i chciałbym się dzisiaj zająć, nie wiem, może jeszcze nie jego montażem, ale w każdym razie przeglądem silnika, bo to trzeba będzie na pewno w tym odkurzaczu zrobić. No i trzeba będzie też cały ten odkurzacz wyczyścić, bo poza demontażem w poprzednim odcinku niewiele więcej przy nim robiliśmy. Przypominam, ciekawy model odkurzacza ze zwijaczem przewodu. W tym czasie pomiędzy demontażem tego odkurzacza a dzisiejszym odcinkiem obejrzeliśmy jeszcze też odkurzacz troszeczkę innego typu, z troszeczkę inaczej umiejscowionym zwijaczem przewodu. Zamieszczę oczywiście linki do tych odcinków o odkurzaczach Zelmer z końca lat 80., czy w ogóle z lat 80. ze zwijaczami przewodu. Zamieszczę linki do tych filmów czy do tych odcinków na końcu tego odcinka i w jego opisie. A ja, żeby nie przedłużać, pozwólcie, że na razie znowu odłożę ten korpus odkurzacza, te wszystkie jego pokrywy, ten zwijacz przewodu i obejrzymy sobie troszeczkę dokładniej, co ewentualnie byłoby do zrobienia z tym znajdującym się w nim silnikiem. Mam już tutaj na stole sam silnik, bardzo popularny w odkurzaczach z lat 80. Silnik typu 300, wyprodukowany w zakładach Zelmer i wydaje mi się, że jest tutaj odciśnięta data 12/89, czyli z grudnia 89 roku, co zgadzałoby się z oznaczeniami na tabliczce znamionowej odkurzacza. Tam jest to troszeczkę niewyraźne, ale wydaje mi się, że na odkurzaczu, na tej tabliczce, którą tutaj może z boku Wam wyświetlę, tam jest chyba, najpierw myślałem, że to jest 2,89, ale to jest jednak chyba też właśnie 12,89, czyli w pewnym sensie można by powiedzieć, że mamy cały odkurzacz, nawet już nie pochodzący z PRL-u, tylko z pierwszych miesięcy po PRL-u, taki post-PRL-owski odkurzacz w pewnym sensie, co nie zmienia faktu, że ciekawy. Ja bym chciał ten silnik najpierw troszeczkę odkurzyć, bo on jest bardzo, bardzo zakurzony i strasznie się tutaj wybrudzę podczas jego demontażu, także najpierw przyniosę odkurzacz i przynajmniej z zewnątrz go troszeczkę z tego kurzu wytrzemy. On ma tutaj wyraźne luzy już na tym wirniku. O. Zobaczcie, jak się to tłucze. Zresztą pamiętam, że jak robiliśmy test tego odkurzacza jeszcze przed jego przeglądem, to słychać było, że ten silnik tutaj bardzo klekocze. Mam nadzieję, że pomocna okaże się wymiana łożysk w tym silniku, ale to zobaczymy, rozmontujemy go, sprawdzimy. Najpierw go po prostu wyczyśćmy z kurzu.
Ok, odkurzacz gotowy, no to czyścimy. Normalnie lubię brać też moje stare zabytkowe odkurzacze do takich prac, ale ten silnik jest na tyle brudny, że szkoda mi zabytków techniki do jego czyszczenia. Wziąłem sobie po prostu mój roboczy odkurzacz warsztatowy, jak najbardziej współczesny. Jeszcze może na chwileczkę zmienię tutaj rurę w odkurzaczu, tak żeby on dmuchał zamiast wciągać. Silnik mamy już ładnie oczyszczony. Nawiasem mówiąc, robiłem akurat niedawno filmik o takich starych silnikach typu SK5, jeszcze z fabryki wodomierzy we Wrocławiu, z takimi kondensatorami przeciwzakłóceniowymi z Telpodu, trójkońcówkowymi. Tutaj jest pięciokońcówkowy kondensator przeciwzakłóceniowy, który już kilka razy w takich silnikach wymienialiśmy. Ten był w troszkę inny sposób montowany. Jeżeli Was to interesuje, to zobaczcie takie króciutkie shorty, czy nawet być może będzie gotowy już niedługo jeden odcinek o silnikach typu SK5 i kondensatorach przeciwzakłóceniowych. Tam jest pokazany, jak taki trójkońcówkowy kondensator był przy nich zamocowany. Ale tutaj mamy taki typowy dla odkurzaczy z lat 80. czy 70. pięciokońcówkowy kondensator. Możemy zaraz sprawdzić nawet, jak ten silnik będzie działał, ale chciałbym najpierw zajrzeć do szczotek, czyli tak, wyciągam sobie tutaj jedną szczotkę. Ok, no dobra, niech ta szczotka zostanie. Na razie ją jeszcze włożę, bo spróbujemy ten silnik na chwilę uruchomić. Przepraszam. Hops, zagnę. Zobaczmy tę drugą szczotkę. Już nie pamiętam, czy w odcinku o demontażu w ogóle je wyjmowaliśmy. No, ta jest bardziej starta. Na razie ją zostawię, ale trzeba pamiętać o tym, że warto będzie te szczotki w tym silniku wymienić. Chwileczkę, przyniosę suwmiarkę, bo już nie pamiętam w tej chwili, ciągle jakieś inne typy tych silników przeglądam, nie pamiętam już w tej chwili, jaki one mają rozmiar, a to będzie ważne, jak będziemy takie szczotki na wymianę zamawiać. Ok, mam już tutaj suwmiarkę wyzerowaną. Już kilka razy sprawdzałem te szczotki, ale przepraszam, zawsze nie pamiętam. Czyli tak, mamy... No, tu będzie 10 mm, pokazuje mi jakieś 9,80. 10 mm na 6 mm. Tutaj mi pokazuje 6,13. 10 na 6, ja bym powiedział. Nawet może mam te szczotki, a jeżeli nie, to sobie je zamówię, żebyśmy tutaj na pewno mieli. Zaraz, ona ma taki ząbek, bo te szczotki są troszeczkę przesunięte i powinienem ją tak włożyć z powrotem. Ok. Nawiasem mówiąc, o jednym takim silniku typu 300 robiliśmy odcinek bożonarodzeniowy chyba rok, a może nawet 2 lata temu. Dostał on wtedy właśnie na święta nowe łożyska, więc w pewnym sensie przeglądy tych silników o tej porze roku w jakiś sposób się tutaj na kanale powtarzają. No dobrze, to zróbmy test tego silnika, tylko tutaj oczywiście wskazana jest bardzo duża ostrożność. Nie dotykamy tutaj żadnych elementów, broń Boże, szczotkotrzymaczy w tym silniku. Przede wszystkim uruchomimy go na dużo obniżonym napięciu, bo silnik nie jest tutaj zamocowany na blacie. Gdybym go podłączył bezpośrednio do gniazdka, do sieci z napięciem 230 V, to jest niebezpieczeństwo, że on zacznie się tutaj gdzieś toczyć po blacie. Na to trzeba zawsze bardzo, bardzo uważać, także bardzo zmniejszam napięcie. Nawet lepszy od tego mojego regulatora byłby tutaj bezpieczniejszy, byłby tutaj autotransformator. Ale ja już to urządzenie mam sprawdzone przy bardzo wielu tego typu silnikach. No dobrze. Napięcie mam bardzo zmniejszone, silnik mam podłączony za pośrednictwem takiego tymczasowego z przewodu zasilającego, to włączmy zasilanie. Aha, warto mieć okulary ochronne, bo tutaj często jakieś resztki brudu, czy może nawet pęknięte kawałki szczotek mogą z dużą prędkością z takiego silnika wyskoczyć, więc na to też trzeba uważać. Ok, silnik działa, no ale niewątpliwie ma już łożyska do wymiany. Mam nadzieję, że ta wymiana łożysk
poprawi jego działanie, nie będzie chodził już tak głośno, nie będzie miał tak dużych luzów. No dobrze, silnik mam już tutaj odczepiony ponownie od przewodu zasilającego. Myślę, że możemy wziąć się za jego demontaż. Wyjmę tutaj jeszcze raz szczotki, bo będziemy wyjmować cały wirnik ze środka. Odkręcę może też ten dekielek łożyska. Tutaj jest jeszcze taka malutka uszczelka. No tak, łożyska typu 6000Z, Poland, FLT, fabryka łożysk tocznych, czyli jeszcze oryginalne, fabrycznie zamontowane tutaj łożyska. Teraz przytrzymam tutaj kombinerkami za koniec tej osi silnika, a tutaj odkręcę znajdującą się po stronie tego układu ssącego nakrętkę. No dobra, kombinerkami tutaj miałem troszeczkę kłopot, żeby to odpowiednio mocno przytrzymać, ale taki duży Francuz przyszedł mi z pomocą i udało mi się odkręcić tę nakrętkę. Tu jest klucz 16, tak. O, nakrętkę mogę zdjąć, tu Francuza mogę poluzować. Podkładki też odłożyć. Aha, i jeszcze, przepraszam, zanim zdejmę cały ten układ ssący, to jeszcze muszę odstukać tutaj tę pokrywę. Tu sobie zdejmę od razu dwie podkładki. Czasem te pokrywy są bardzo luźne, czasem siedzą dosyć mocno. Ta już chyba zaczęła schodzić. O. No i mogę teraz zdjąć tutaj całą tę pokrywę. Momencik. Pokrywa, turbinka. Tutaj jeszcze jest podkładka pod nią. Może tak to położymy. O, w ten sposób. Tutaj jest jeszcze taka tulejka. Co to, jakieś pióra ptasie tutaj są też? Tak, no pierze jakieś po prostu z poduszki prawdopodobnie. To jest chyba tak zwana kierownica nieruchoma. Tutaj jeszcze jedna tulejka, której zdjąłem. Dobrze, one się tak fajnie zazębiają. No i tutaj jeszcze jedna turbinka z podkładką, tak? Może to w ten sposób ładnie położę. Żeby to było już tutaj złożone. I tu jeszcze na samym końcu jedna podkładeczka na osi wirnika. I faktycznie, zobaczcie, tutaj ten wirnik w łożysku się bardzo nieładnie rusza. Zaraz to spróbujemy wyjąć. Odkręcimy też tutaj dwie śruby, zdejmiemy całą tę obudowę układu ssącego. Ale możemy sobie też rzucić okiem na rozmontowane elementy tego silnika. Myślę, że tutaj bardzo ładnie widać wszystkie te rozłożone elementy układu ssącego. Tutaj jest sam silnik, który za chwilkę jeszcze rozmontujemy, obudowa układu ssącego, nakrętka i dwie podkładki, które znajdują się tu na końcu osi wirnika, turbinka, pod spodem tak zwana kierownica, podkładka i tutaj taka tulejka w kierownicy. I tutaj na końcu jeszcze najbliżej silnika jeszcze znajduje się jedna turbinka, podkładka, tutaj jeszcze jedna taka tulejka. I na łożysko nałożona jeszcze taka podkładka. A my zaraz dobierzemy się tutaj do tego łożyska. No to może weźmy się teraz za demontaż tego silnika. Tutaj łożysko jest trzymane przez tak zwany pierścień Zegera. Ciekawy, malutki niemiecki wynalazek sprzed chyba praktycznie 100 lat, bo gdzieś z połowy czy z końca lat 20. XX wieku. Może kiedyś jakiś historyczny egzemplarz znajdziemy i będzie można zrobić o tym odcinek. Do nich są takie szczypce, trochę jak ta penseta, tylko ona jest oczywiście zbyt delikatna, raczej bym ją pogiął. Jak będzie trzeba, to te szczypce przyniosę, ale chyba nawet uda się wyjąć to łożysko od drugiej strony. Zobaczymy, bo różnie to w różnych silnikach bywa. W każdym razie tutaj muszę odkręcić dwie śruby. No jedna nie chce iść, zaraz. Które pozwolą nam, ta ruszyła, rozmontować cały silnik. No jak będzie z tą? Też ruszyła. Chyba jeszcze nigdy nikt tego silnika nie demontował i najprawdopodobniej łożyska też nigdy nie były tutaj wymieniane. Dobra. No
jest troszkę kurzu w tym silniku, ale nie jest on jakoś tak strasznie brudny. Wypadną już te śruby? Tak, podkładek tu chyba nie ma żadnych, nie widzę. Dobra, śruby odkładam. Teraz teoretycznie szczotki mamy wyjęte. Teoretycznie powinienem być w stanie wycisnąć tutaj to łożysko z wirnika, ale ono się nie rusza. O, wyszedł. Patrzę, co się właściwie tutaj wysunęło. Chyba wirnik z tego łożyska. Dobra. Kondensator? Nie, może tutaj zostać. Dobra. No, zobaczcie, już to łożysko kompletnie się rozsypuje. Tutaj kulki z niego powypadały. Mieliśmy podobny przypadek z takimi bułgarskimi łożyskami, które też były już kompletnie rozsypane. Mogę tutaj odkręcić tę śrubkę od kondensatora do obudowy silnika. To nam pozwoli rozłożyć wszystko na części. A, jeszcze podkładka. No już czuć było po tych luzach, że to łożysko się kompletnie rozpada. O, tu nawet jeszcze ta wewnętrzna część łożyska została na wirniku. Zaraz ją może tym ściągaczem do łożysk, tę wewnętrzną bieżnię może ściągniemy, a tę trzeba będzie po prostu wycisnąć. Tutaj zaraz przyniosę sobie jakąś tulejkę i młotkiem ją po prostu wybijemy. O, tutaj są kulki z łożyska, które wypadły. No i trzeba będzie też, te kulki to sobie nawet schowam, no i trzeba będzie też zaraz wycisnąć to łożysko z tego, ten wirnik z tego łożyska, albo razem z całym łożyskiem go stąd wyciągnąć. O, przyniosłem sobie tutaj mój komplet do łożysk, mam ściągacz łożysk, mam zresztą też zapasowe łożyska, te jakieś SKF 6000 2Z, to by tutaj pasowały. Tutaj mam FLT, ale to już nie są te same łożyska FLT, które tutaj są w tym silniku, chyba też 6000 ZZ, 10 na 26 na 8 mm, ale do takich odkurzaczy, których często nie używam, mogę je spokojnie włożyć. Tu mam też jeszcze jakieś, dobra, jakiś tam, o tu mam stare takie łożyska, te chyba są bułgarskie, BMZ z fabryki BMZ, Wazowski Maszynostroitelni Zawody, jeżeli dobrze pamiętam. Jedno z nich było kompletnie rozsypane. Dobra, to łożyska mamy na wymianę, zaraz sobie tam któreś wybierzemy, ale trzeba wyciągnąć stąd te stare. Tutaj zaraz spróbuję wypchnąć to łożysko razem z wirnikiem, które tutaj mamy. Zobaczymy, czy zejdzie łożysko, czy zejdzie wirnik. Teraz sobie ten trzpień ściągacza zaczepię tutaj o wirnik, możliwie na środku. Może tak, o, będzie wygodniej troszkę. No i kręcę i co? I widzę, że tam chyba, moment, o, wciskam ten wirnik w łożysko, dobra. Łożysko też zaraz z tej całej obudowy wyjmiemy. Uwaga, uwaga, mam już nasz wirnik. Tutaj łożysko mi zostało w środku, ale zaraz sobie przyniosę jakąś podkładeczkę i zaraz też je wypchniemy. Ja tutaj mam jakąś starą monetę, która może posłużyć za podkładkę. Kiedyś 5-złotówkę miałem taką, która się bardzo dobrze nadawała. No gdzieś mi przepadła. Lepiej tutaj nie walić młotkiem w takie łożyska, bo bardzo łatwo pękają te aluminiowe elementy obudowy silnika. O, mam tutaj moją starą polską, chyba 5-złotówkę z 84 roku, która mi się przydaje jako podkładka. Zaczepiam sobie tutaj też środek tego ściągacza. No i kręcę i nie wiem, czy to będzie widać, wchodzi to łożysko tam do środka. O, już weszło. Bardzo przydatna rzecz, taki malutki ściągacz, nie wiem, za 20 zł chyba. Zobaczmy to łożysko, strasznie tutaj zakurzone. Ale to nawet od biedy jeszcze się przynajmniej nie rozsypało.
Dobra, wrzucam je tutaj do tych używanych łożysk. Zaraz włożymy tutaj nowe. Jeszcze to za chwilkę wyczyścimy wszystko. Co? Jeszcze trzeba by zdjąć to. Nie wiem, czy będę w stanie złapać tym moim ściągaczem. Może tak. Spróbujmy. Trzeba by to mocno w ten sposób złapać za tą bieżnię łożyska. Tak, i co? I tutaj wkręcam ściągacz. Schodzi. O, zdjęła mi tu tę blaszkę też. To są resztki tego rozsypanego łożyska. Kuleczki też sobie tutaj odkładam. Może się przydadzą. Dobra, zaraz zamontujemy tutaj nowe łożyska, tylko jeszcze raz przyniosę odkurzacz i troszkę to wszystko też w środku odkurzymy. Tu mi jeszcze została ta część łożyska. Czy ja ją taką tulejeczką będę w stanie... To wyszło, ale bieżnia łożyska chyba tam została. To chyba trzeba będzie ten pierścień stąd zaraz wyjąć. Nie pamiętam, co zrobiłem z tym moim ściągaczem do pierścieni zegera, ale o, takie szczypczyki też bardzo ładnie się do tego nadają. Dobra, czy teraz muszę mieć jakąś podkładkę, która mi pozwoli, może też ta sama 5-złotówka. Wchodzi to? Jakoś tak nie bardzo. Zaraz spróbujemy przynieść imadło i przez imadło wypchniemy ewentualnie to łożysko, bo ono tutaj bardzo mocno siedzi. Ok, zrobiłem sobie tutaj taką prasę z łożyska. Tutaj mam podkładkę. Na łożysku mam taką, oj, może z boku to pokażę, mam taką tulejkę, która będzie naciskała przez podkładkę na to łożysko. No i spróbuję je teraz tutaj wepchnąć. Prawie weszło. Coś mi się tutaj... Aha, już widzę, podkładka mi weszła do środka, ale już prawie to łożysko... O, jeszcze raz to wstawiłem i tym razem udało się tutaj ładnie już to łożysko wycisnąć. Dzięki tej tulejce, podkładce i tej mojej prasie warsztatowej z imadła. To na razie tutaj zostawię, bo ono się nam jeszcze może przydać, jak będziemy wkładać nowe łożyska. Nawiasem mówiąc, taką fajną prasę warsztatową muszę sobie tutaj skombinować, bo trochę mi jej brakuje, a do różnych zastosowań się przyda. O, tutaj fajnie też widać te elementy, na które teraz rozmontowaliśmy nasz silnik, czyli ten główny element, w cudzysłowie stojan ze szczotkotrzymaczami i z całą tą aluminiową obudową. Tutaj mamy wirnik wyjęty ze środka. Nawiasem mówiąc, troszeczkę wyczyścimy ten komutator, do którego z dwóch stron dotykają szczotki węglowe. No tutaj mamy tę obudowę z łożyskiem, obudowę układu ssącego. No i mamy nasze łożyska. Jedno z nich to od strony komutatora całkiem jeszcze nieźle zachowane. Natomiast to drugie kompletnie się rozpadło. Tutaj kilka kulek udało mi się znaleźć. Reszta gdzieś się pewnie rozsypała po podłodze. Natomiast ono się rozpadło kompletnie na części. Ja to troszeczkę wyczyszczę. Zaraz założymy nowe łożyska i ponownie zmontujemy najpierw silnik, a potem cały ten układ ssący znajdujący się na osi wirnika. No dobrze, ja żeby nie przedłużać tego filmu, tutaj już wyczyściłem te elementy. Najpierw troszeczkę odkurzyłem, potem jeszcze pędzelkiem poczyściłem tutaj. Wyczyściłem też te gniazda łożysk. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj bez problemu łożyska w nie zamontować. Wirnik też odkurzyłem, ale jeszcze troszeczkę zaraz komutator wyczyścimy. Najważniejsze, przyniosłem sobie tutaj dwa łożyska typu 6000. Momencik, zaraz zobaczymy, powinny tutaj bez problemu pasować. O, to jest jedno z tych starych łożysk, tutaj mamy te nowe łożyska. W zasadzie powinny one ładnie pasować. To są łożyska o wymiarach 26 mm średnica zewnętrzna, 10 mm tutaj wewnętrznej, 8 mm szerokości, 6000 Z. No to zobaczmy,
raczej w ten sposób nie uda mi się tego łożyska tutaj po prostu wepchnąć. O, nawet wchodzi, zobaczcie. Byle nie za głęboko, muszę już tutaj ten pierścień założyć, żeby trzymał łożysko od tej strony. No, wszedł. O, teraz ładnie wszedł. Szczerze mówiąc, to palcem wypchnąłem to łożysko. Zupełnie bez problemu weszło, a zobaczmy jak będzie tutaj. Tutaj muszę je nastawić. No nie, tym bardziej, że ono się troszeczkę krzywo się chyba troszeczkę ułożyło, także a nawet wchodzi. Gdyby nie chciało wejść, to bym tutaj założył ściągacz łożysk, położył tutaj podkładkę, czyli tą naszą, nie wiem, o 5-złotową monetę i tak musimy to jednak zrobić, bo ja go chyba nie wcisnę na tyle głęboko. Tak, zaraz będziemy musieli to łożysko tutaj jeszcze wcisnąć, ale najpierw chyba włożymy tutaj po prostu wirnik do środka, tylko w takim razie wyczyśćmy tutaj jeszcze komutator odrobinkę. Mam tutaj taki bardzo drobny papier ścierny i po prostu odrobinkę ten komutator wytrzemy, wyczyścimy. No już dawno miałem sobie zrobić taką malutką tokareczkę do wkładania wirników i czyszczenia komutatorów, ale na razie ciągle takim bardzo amatorskim sposobem to robię. Ok, myślę, że to wystarczy. Tutaj jeszcze można by ewentualnie te segmenty poczyścić, ale mam wrażenie, że tutaj się dużo brudu nie uzbierało. Gdyby źle działał ten silnik, to byśmy jeszcze sprawdzili tutaj przejścia miernikiem, sprawdzilibyśmy tutaj połączenie na tych segmentach komutatora, ale wydawało mi się, że jedyną wadą tego silnika były właśnie te jego zużyte łożyska i luz na łożyskach, natomiast chyba pod innymi względami działał dobrze. Zaraz to jeszcze po zmontowaniu sprawdzimy. No to co, to ja teraz spróbuję tutaj od tej strony wirnik nałożyć na łożysko. O, zobaczcie, bez problemu to weszło. Ok. To teraz przygotujemy sobie może tutaj to łożysko, troszeczkę głębiej je jednak wciśniemy. Biorę ten mój ściągacz łożysk. No i spróbujmy. Dobra. No tutaj podkładka się troszeczkę przekrzywiła, momencik. Ale już chyba wystarczająco to łożysko tam weszło. Wydaje mi się, że głębiej nie trzeba go wciskać. Dobra. To spróbujmy teraz też zmontować tutaj nasz silnik, tylko od razu uwaga, uwaga, tutaj na wychodzące przewody. W ten sposób to zmontujemy. Tutaj mogę ewentualnie od razu przykręcić ten przewodzik od kondensatora. O, teraz się to ładnie przykręca. Dobra, mamy ten przewód od kondensatora przeciwzakłóceniowego przykręcony i montuję cały silnik. Jakoś to tak bez problemu zupełnie tutaj weszło. To mamy zmontowane. Bierzemy sobie teraz śruby, które trzymają cały ten korpus silnika. O, śruby mam już tutaj włożone i przykręcamy. Chyba tam nie trafiła. O, już się wkręca, a ta też. Troszkę jedną, troszkę drugą śrubę. Ściągamy tutaj wszystkie te elementy silnika. Ściskamy je ze sobą. Dobra, wydaje mi się, że jest to wystarczająco mocno. Wirnik ładnie się obraca i przede wszystkim nie czuć tutaj takich luzów, jakie były wcześniej. Patrzę, czy jest tutaj wszystko dobrze spasowane. Przewody nie mamy tutaj nigdzie przycięte, tylko
ładnie tędy wychodzą, tak, spod tej plastikowej obudowy. Tutaj mamy wszystko spasowane, tutaj też. To wszystko ładnie tutaj weszło. Tutaj koniec osi wirnika wystaje z łożyska. Możemy też od razu, proszę, założyć tę uszczeleczkę. I możemy przykręcić tutaj ten dekielek. Tutaj, przepraszam, malutkie uzupełnienie, nie nakręcajcie jeszcze tak jak ja od razu na tym etapie montażu silnika tego dekielka, no bo przecież potem jak zmontujemy tutaj układ ssący, tak jak już mam to zrobione, to musimy tutaj przytrzymać kombinerkami, żeby dokręcić tę nakrętkę. Także ten dekielek tak naprawdę przykręcamy później. Ja się w tej chwili jeszcze nie zorientowałem, ale zaraz się zorientuję. Tutaj łożyska mamy do wyrzucenia, te stare. Zaraz włożymy szczotki i założymy cały ten układ ssący i właściwie silnik będzie ponownie zmontowany. No to włóżmy teraz z powrotem szczotki do naszego silnika. Ja je wymienię, ale muszę takie zamówić, a na razie one tutaj mogą spokojnie zostać. Tutaj jest taki troszkę większy ząbek, więc wkładam go, bo one są tak przesunięte, więc wkładam w ten sposób. Dobra, zaginam tutaj blaszkę. Druga szczotka, ona z kolei tak, tym ząbkiem w tę stronę. Bardzo lekko nam poszła ta wymiana łożysk, a właściwie montaż tych nowych łożysk. Właściwie weszły tutaj bez żadnego problemu i większego oporu. Nawet nie trzeba było tego imadła używać, żeby je tutaj wcisnąć. Dobra, mamy ten silnik właściwie zmontowany. Sam silnik, jeszcze zaraz pójdzie tutaj ten układ ssący. Teoretycznie moglibyśmy nawet zrobić próbę tego silnika. Możemy tak zrobić, tylko jedna ważna rzecz, takich silników komutatorowych w zasadzie nie wolno uruchamiać bez obciążenia, czyli albo bez jakiegoś urządzenia, które one napędzają, albo bez założonego, tak jak w tym przypadku tego układu ssącego, bo one po prostu mogą wejść na zbyt wysokie obroty. Natomiast jeżeli uruchomimy ten silnik na bardzo, bardzo obniżonym napięciu, może nawet, nie wiem, przez transformator ochronny na 24 V, to nie powinno wtedy grozić to uszkodzeniem silnika ani nadmiernymi obrotami. No, troszeczkę tutaj jeszcze te szczotki obcierają o komutator, one będą też troszeczkę bardziej iskrzyły, ale powinny się w miarę pracy tego silnika dotrzeć. Podłączyłem tutaj nasz silnik na próbę takim tymczasowym przewodem do 24V transformatora ochronnego. Myślę, że przy tak niskim napięciu 24 V możemy tę próbę spokojnie zrobić. Tutaj nawet nie musimy jakoś specjalnie trzymać tego silnika. Dobra, włączam zasilanie. I zobaczcie, wirnik naszego silnika już się powolutku tutaj obraca. Przy tak niskim napięciu nie ma obawy, że on wejdzie w zbyt wysokie obroty. Nie ma też obawy, że ten silnik zacznie się tutaj w jakiś niekontrolowany sposób obracać. On troszeczkę stuka, tak jak powiedziałem, te szczotki muszą tutaj się dopasować do komutatora, dotrzeć. Ale generalnie obraca się na tyle leciutko, na tyle lekko, że nawet przy tym napięciu 24 V silnik jest w stanie pracować. Ok. No dobrze, to bierzemy się teraz w takim razie za montaż tego całego układu ssącego. Tutaj na sam koniec idzie taka podkładka. Na to idzie turbinka. Ja je też wyczyściłem, ale troszeczkę one jeszcze są zakurzone. No ale to nic. Podczas pracy się to jeszcze doczyści. Tutaj idzie podkładka, tutaj idzie ta tulejka. Dobra, teraz tutaj dajemy naszą kierownicę nieruchomą. Teraz idzie tulejka, która się zazębia z tą pod spodem. O, w ten sposób. Na to idzie podkładka. Teraz idzie ta turbinka. Tak. Teraz idą dwie podkładki. I na to wszystko śruba. Aha, i zrobiłem błąd. Już teraz do mnie to dotarło. Za wcześnie przykręciłem ten dekielek na łożysku od strony
komutatora. Zaraz go będziemy musieli odkręcić, bo przecież tutaj trzeba przytrzymać kombinerkami, jak będziemy dokręcać tę nakrętkę z przodu. No trochę się pospieszyłem, przepraszam. Zrobię też takie uzupełnienie w tamtym miejscu, żeby tego nie robić. O, mam tutaj już koniec wirnika zablokowany tym kluczem francuskim i dokręcam nakrętkę. Ona się dokładnie tak nakręca jak wszystkie nakrętki, czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara dokręcam, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara odkręcam. Dobra. Wydaje mi się, że jest to już mocno jest to tutaj już skręcone. Mogę nałożyć tę pokrywę układu ssącego. Już się tutaj trzyma na silniku. O, i dopiero teraz spokojnie przykręcam ten dekielek, czyli to jest ostatnia rzecz tak naprawdę, którą tutaj przy tym silniku wykonuję. Nie za mocno, bo tam można zerwać gwint w tej aluminiowej obudowie. Dobra. No to co? Nic tu nie zostało na stole. Wygląda na to, że silnik mamy zmontowany. Możemy zaraz zrobić jego próbę. Ja nawet nie odłączałem tutaj tego przewodu zasilającego. Podłączyłem tutaj ponownie nasz silnik przez regulator napięcia do zasilania. Przypominam, absolutnie nie podłączamy takiego silnika przy napięciu 230 V, tylko na bardzo obniżonym napięciu zrobimy próbę, ale już tym razem nie przez regulator nie przez transformator ochronny, bo jednak chciałbym to napięcie troszeczkę wyżej podnieść, nie wiem, gdzieś do jakichś 50 V, absolutnie to wystarczy. Także mam tutaj na regulatorze napięcie bardzo zmniejszone, absolutnie nie dotykamy tego silnika. No i zobaczmy, okulary ochronne, przypominam, zawsze warto mieć, bo tutaj nawet po takim czyszczeniu jakieś brudy mogą nam prosto w twarz wylecieć, no i nie nachylamy się nad tym silnikiem. O, zobaczcie, od razu ruszył. Mam wrażenie, że w porównaniu z tym, co było, pracuje o wiele lepiej. Już nie jest taki głośny. Tutaj szczotki nawet jakoś bardzo nie iskrzą, aczkolwiek one jeszcze troszeczkę muszą się dotrzeć. Silnik bardzo ładnie reaguje na te pokręcenia pokrętłem regulatora, na zmiany napięcia. Stopniowo przyspiesza, zwalnia. Gdyby były uszkodzone uzwojenia wirnika, to on by tak płynnie na te zmiany napięcia nie reagował. Nie śmierdzi tutaj nic, dmucha powietrze tutaj całkiem fajnie, także wydaje mi się, że mamy te łożyska wymienione. Na pewno chodzi ten silnik lepiej niż było to na początku tego filmu. Dobra, nie ma co, ja odłączam od zasilania. Na koniec tego odcinka wyjąłem tutaj jeszcze raz wszystkie elementy odkurzacza Zelmer 268.6 z 1989 roku, do którego zamontujemy ten silnik. Bardzo się cieszę, że dzisiaj udało się nam ten silnik przejrzeć, wymienić w nim łożyska i że ten silnik działa w sumie całkiem fajnie, może być w tym odkurzaczu z powrotem zamontowany. Natomiast dzisiaj nie będę już tego wszystkiego robił. W następnym odcinku, czyli tak naprawdę trzecim już w serii poświęconej temu odkurzaczowi, wyczyścimy to wszystko, zamontujemy wewnątrz silnik, zmontujemy wszystkie te elementy odkurzacza. No i oczywiście zrobimy próbę odkurzania specjalnie
trzymam jeden szczególnie brudny dywan u mnie w domu, żeby móc na nim ten odkurzacz wypróbować. Dzisiaj się z wami żegnam, nie będę tego w tej chwili robił, ale zaraz po zakończeniu tego odcinka biorę się za zmontowanie tego odkurzacza i mam nadzieję, że już niedługo będę mógł was zaprosić na obejrzenie tej ostatniej już części o tym odkurzaczu z Elmer 268.6 z 89 roku z tym silnikiem typu 300, który dzisiaj udało się nam ponownie ładnie doprowadzić do stanu używalności. Cześć i do zobaczenia w następnych odcinkach.